Witam wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj przed nami radiotelefon Kenwood, ale nie będzie to film tak jak zwykle tutaj prezentuję testy, zwłaszcza radiowe. Dzisiaj ten radiotelefon będziemy rozbierać na kawałki. Dlaczego? Radio dostałem jakiś czas temu, chwilę gdzieś tam przeleżało, pobawiłem się nim momencik, jako że to bardzo proste radyjko, 16 kanałów, pasmo VHF. Specjalnie mnie tam do niczego nie było potrzebne, ale usiadłem, zaprogramowałem. No i co się okazało, że tak jak zobaczyłem opcje w oprogramowaniu jakie są, a jak funkcjonuje samo radio, no to troszeczkę mnie tutaj to wszystko zdziwiło. I zaraz Wam powiem dlaczego. Widzicie tutaj reklamówkę tego radia. No i wydaje się tutaj bardzo fajny sprzęt. Robione jest na 2 pasma. Standardowo QT, DQT, czyli po naszemu CTC, SSID, DTMF, system FLIT, PTT-ID Circle, Scrambler wbudowany, no różne takie funkcje, pasmo pracy i tak dalej. No czyli tutaj, jeżeli chodzi o opisówkę, typowy, prosty radiotelefon firmy Kenwood, spełniający, jak widać, standardy militarne. Natomiast pierwsze zdziwienie nastąpiło w momencie korzystania z oprogramowania. Tutaj jest rozwinięte okno do programowania, oprogramowanie kenwoodowskie KPG 87D do tego radiotelefonu. No i widzicie tutaj wiele opcji, które można ustawić, łącznie właśnie z tym systemem FLIT, DTMF-em. Jest opcja przy kanałach Compandera, włączenia Scramblera. Tutaj jest przypisane do guzików z boku. No i wszystko pięknie wygląda. Radio się odczytuje, programuje. Co dziwne, 2 funkcje, które tutaj są, czyli Radio Information, nie działa. I tak samo nie działa funkcja Test Mode. Także te 2 funkcje tutaj nie funkcjonują w tym radiotelefonie. To już mnie zdziwiło. No, natomiast jak już wziąłem do testów ten zaprogramowany radiotelefon, no to się okazało już troszeczkę gorzej to wszystko wygląda. Dlaczego? No już bierzemy i Wam od razu pokażę. Jest tutaj zaprogramowany w tej chwili kanał 144.525. No wszystkie radia się włączyły. Raz, dwa. Ta modulacja jest bardzo cicha tutaj w tym urządzeniu. Raz, 2, 3. Zgłoszenie głosowe jest też takie bełkotliwe. To prawda, blokada się otwiera. Ten guzik pierwszy jest zaprogramowany jako Scrambler. Więc włączyłem. Raz, 2. Raz, 2. No ta modulacja jest bardzo kiepska. Raz, 2, 3. Słychać coś w tych radiach, ale niewiele. Ja teraz robię w drugą stronę test. Raz, 2, 3. Raz, 2. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Raz, 2. No w tą stronę, jak słyszeliście, radio poszło o wiele lepiej, także odbiera, gorzej jest z nadawaniem, ale żadne z tych funkcji w tej chwili powinien nadawać ten sygnał FLIT cyfrowy, DTMF-y, no cokolwiek tu się powinno dziać, ale to nic nie działa. No więc to już mnie tak troszeczkę doprowadziło do ostatecznego wniosku, że prawdopodobnie jest to podróbka Kenwooda. No i jak tu spojrzymy od spodu na tą tabliczkę, no rzeczywiście nie wygląda dokładnie tak jak w oryginalnych. Nie mam tutaj żadnego, żeby Wam pokazać, no ale różnice już w tej tabliczce jako takiej się pojawiają. No same radio, no czy tu jest się czego czepiać?
Kenwoodów trochę miałem, ale z tych nowszych serii, tych prostych nie, więc tak ciężko mi było porównać. Natomiast no, tragicznie to nie wygląda jak czasami taka typowa chińszczyzna z tych najtańszych półek. No ale cóż, no weźmy te radio teraz po prostu, rozkręćmy i zajrzyjmy do środka, co w nim jest. Czy to nam się potwierdzi, że zawartość i te wnętrze to jest po prostu podróba i jakiś chiński, no w tym wypadku badziew, bo to chodzi tragicznie. Rozkręciłem na razie tą podstawową część, czyli wyjęcie zabudowy. No tu plastik, wszędzie Kenwood i tak dalej. Pięknie napisane, odlew, no powiedzmy, że to może tutaj zatrzask do baterii, no wygląda całkiem ładnie, ale gałeczki, no to wszystko jest ok. No i teraz zobaczmy sobie bliżej, jak się uda. Widzimy tutaj płytkę, no wygląda ona mniej więcej tak jak w Baofengach czy w innych. Tutaj taki dziwny napis RDA 3,3V, 2012 rok, tu 1621. No tak, oryginalne radia Kenwooda w środku według mnie troszeczkę inaczej wyglądały. No ale cóż, zerknijmy sobie szybciutko do instrukcji serwisowej tego radia, która jest dostępna. No i zobaczymy, co tam w niej ujrzymy, czy to może być to, czy też nie. No i mamy tu już przegląd. No i tak od razu, co tu się da zobaczyć. Tutaj widzicie, to jest taśma, która łączy potencjometry ze złączem na płytce. Tutaj jest przylutowana zwykła płytka do potencjometrów i nie wiem, jak ona jest dalej podłączona, a od spodu jest podłączona na gniazdko. To zaraz zobaczymy, jak rozbierzemy dalej te urządzenie. No na płytce ogólnie tu jeszcze wiele rzeczy nie ma podanych. Śrubki by się mniej więcej zgadzały, no ale zaraz zerknijmy właśnie do wnętrza tego radia. Rozkręcę jeszcze tą część, żeby zdjąć tą płytkę, no i zobaczymy, co nam pokaże się w środku. Radio już rozkręciłem do reszty, płytka jest wyjęta na razie na tym małym podglądzie, ale tak z ciekawości, zobaczcie na chassis, które tutaj jest, i na rysunek złożeniowy tego radiotelefonu. No wygląda to praktycznie identycznie. Pytanie, czy tak dobrze skopiowali, czy po prostu źródłem tych elementów niektórych do tego radiotelefonu no nie są po prostu te same fabryki, które robią oryginał, bo wiele elementów wygląda w 100% identycznie, więc być może jest to po prostu to samo. Tutaj dalej na tym małym podglądzie druga strona płytki, no już tutaj widać, że jest to podróbka, standardowy SDR chiński, ten, który jest w różnych tam Baofengach czy innych radyjkach. Jakiś tutaj układ do sterowania, nie ma to nic wspólnego z tym, co powinno być. A co powinno być? No przejdźmy tutaj szybciutko instrukcję parę stron dalej do elementu, do strony z rysunkami płytek. I tutaj mamy, teraz zobaczymy, która płytka jest która. To jest płytka TX2207, zgadza się. I tu mamy stronę TOM. To jest pół płytki oczywiście. No niestety to jest ten, ułożę tak, żeby było dokładnie jak jest na rysunku. No brakuje tu czegoś, procesora między innymi. Mikrofon jest, no bo musi być w tym miejscu, bo inaczej by do obudowy nie pasował. Niżej będzie druga część tej płytki na kolejnym rysunku. Tu jest druga część rysunku. No i widzimy, że to tu jest te złącze, do którego były podłączone potencjometry i dial, ale tego tutaj nie ma na tej płytce. No więc no nie jest to te radio zupełnie. A tu jest druga strona.
ten sposób pokazana. No jak widać, elementów w tej wersji chińskiej jest co najmniej o połowę mniej. No w ogóle nie przypomina to tej konstrukcji radio. Oryginalne miało typową konstrukcję z podwójną przemianą. Dużo więcej możliwości niż te urządzenie. No te obsługuje tylko podstawową funkcjonalność, czyli częstotliwości i CTCSS-y skanowanie. Nic więcej oprócz tego w tym radiu nie ma. No i jeszcze taki krótki przegląd teraz dokładniej tej płytki. Widzicie sami. Daleko do oryginalnego Kenwooda. Mimo że, tak jak powiedziałem, większość, ale nie wszystkie, bo niektóre osłonki są troszeczkę inne. Większość tych części, czy tak jak klapka, która praktycznie zgadza się z rysunkiem złożeniowym Kenwooda. No być może, tak jak powiedziałem, zrobili wierną kopię, a być może jest to robione w tej samej fabryce, co i normalny Kenwood. Także popatrzyłem po internecie, rzeczywiście bardzo dużo ofert jest tego typu urządzenia. Tak jak obecnie mamy zalew w pewnych rejonach świata urządzeń firmowanych znaczkiem Motorola, a są to jakieś Rattele i tym podobne urządzenia. Także no, trzeba uważać, sprawdzać, zwłaszcza jeżeli radio wygląda no, prawie że identycznie jak oryginał. Bo w przypadku tych Motorola, no to po prostu Motorola nie ma takich modeli, które tam są sprzedawane. Natomiast Kenwood, nie wiem jeszcze jakie inne firmy, bo tu mi się nie trafiły te sprzęty, no ale możemy spotkać się z podróbą takiego urządzenia właśnie w taki sposób, jak tutaj to wyglądającą. Także miejcie się na uwadze i nie kupujcie podrób, zwłaszcza że technicznie, nie mówię, nie robię już tutaj testu, technicznie bardzo kiepskie jest akurat te urządzenie, bo gdyby to jeszcze funkcjonowało w miarę sensownie, no to byłoby ok, natomiast tutaj to urządzenie technicznie też jest praktycznie do niczego. To tyle. Dziękuję za uwagę. Miejcie się na uwadze, jeszcze raz zaznaczam, kupując urządzenia. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania. Kontakt ze mną przez e-mail, Messenger, Telegram, Instagram, profil na Facebooku. I to by było na tyle. Zapraszam Was do oglądania kolejnych, jak również tych, które już są, filmów na moim kanale.